Uruchamiamy wirtualną maszynę Narmox Peer Tutorial. Jest to Ubuntu z zainstalowanym kontrolerem, aplikacją Narmox Peer oraz środowiskiem Mininet. System może uruchamiać kilka minut. Po pojawieniu się zapytania login wpisujemy Narmox. Jako hasło również wpisujemy Narmox. Teraz przechodzimy do terminala i za pomocą usługi SSH logujemy się do wirtualnej maszyny, podając jako login Narmox, jako IP adres IP maszyny wirtualnej, jako hasło wpisujemy Narmox. Po zalogowaniu wywołujemy skrypt, który uruchomi przykład czwarty. Skrypt ten m.in. załaduje bazę danych aplikacji Narmox Peer przygotowaną pod przykład czwarty, po czym uruchomi środowisko Mininet. My w międzyczasie przechodzimy na przeglądarkę, wpisujemy adres IP wirtualnej maszyny, pojawi się nam strona z instrukcją obsługi tutoriala. My przechodzimy do sekcji związanej z naszym przykładem, czyli do przykładu czwartego. Zobaczmy, jaka topologia będzie używana w naszym przykładzie. Topologia składa się z 4 switchy openflowowych S1, S2, S3, S4. Mamy też 4 hosty, które mają statycznie ustawione adresy IP. Mamy też 3 hosty, które pełnią rolę serwerów DHCP oraz 4 hosty, które nie mają ustawionych adresów. Będą miały one adresy przydzielone z serwera DHCP1. Sprawdzimy przy tym zabezpieczenie DHCP Snooping, które ma właśnie zapewnić, że tylko serwer DHCP1 będzie przydzielał adresy. Serwery DHCP3 i DHCP2 muszą zostać zablokowane. Sprawdzimy, czy tak faktycznie będzie. Przechodzimy do kontrolera, logujemy się jako SDN, jako hasło wprowadzamy Skyline. Po zalogowaniu się widzimy panel kontrolera, przechodzimy do sekcji aplikacje, sprawdzamy, czy Narmox Peer jest zainstalowany i aktywny. Jeśli tak, zobaczymy w menu skrót do aplikacji Spear. Klikamy w skrót, przechodzimy do aplikacji Narmox Peer. Przechodzimy do sekcji topologia. Widzimy tu topologię wykrytą przez aplikację. Pokrywa się ona z topologią na ilustracji. Przechodzimy więc do sekcji switche. Widzimy tu wykryte 4 switche. Wszystkie switche są aktywne, zaznaczone zieloną ikoną. Zobaczmy na hosty. Mamy tutaj 11 zdefiniowanych hostów. Póki co żaden z hostów jeszcze nie ma wykrytego adresu IP oraz nie jest zarządzany przez aplikację. Przechodzimy więc do środowiska Mininet i wywołujemy polecenie hosts, które pokazuje, jakie hosty dostępne są w sieci. Widzimy, że 4 hosty nie mają w ogóle ustawionych adresów IP. Są to hosty, którym adresy przydzielimy właśnie przez DHCP. Wywołujemy teraz polecenie ping all, które wygeneruje ruch między hostami. To spowoduje powstanie pakietów ARP, na podstawie których aplikacja odkryje hosty, ustawi sobie ich adresy IP oraz wyznaczy ścieżki w topologii. Widzimy tutaj, że część hostów nie ma ustalonych jeszcze adresów. Sprawdźmy teraz, jak wygląda połączenie w kierunku serwera DHCP1. Pingujemy serwer DHCP1 z hosta H12. Widzimy, że opóźnienia do tego hosta są znaczne i wynoszą 1 sekundę. Opóźnienia w kierunku hosta czy serwera DHCP2 są znikome. Podobnie opóźnienia
połączeniu z serwerem DHCP3 również są niewielkie. W związku z tym możemy się spodziewać, że adresy IP przydzielone przez serwery DHCP będą pochodzić z serwera DHCP2 lub DHCP3, natomiast serwer DHCP1 prawdopodobnie nie zdąży przysłać odpowiedzi przed pozostałymi serwerami. Ustawiamy więc adresy IP z serweru DHCP. Na hoście H11 wywołujemy polecenie DHC Client. Widzimy, otrzymaliśmy adres z końcówką 303, czyli pochodzący od serwera DHCP3. Na hoście H21 również wykonujemy polecenie DHC Client. Również otrzymujemy adres pochodzący z serwera DHCP3. Podobnie z hostem H31 i podobnie z hostem H41. Wszystkie te hosty otrzymały adres serwera DHCP3, czyli z serwera niechcianego. Zobaczmy listę hostów. Widzimy tutaj, że adresy są już przydzielone wszystkim hostom, z tym, że są to adresy pochodzące z serwera DHCP3, a nie DHCP1, tak jakbyśmy chcieli. Wywołajmy jeszcze polecenie ping all, sprawdzamy, czy jest połączenie między wszystkimi hostami. Jest, wszystko jest prawidłowo. Sprawdźmy zatem zabezpieczenie DHCP Snooping. Musimy w konfiguracji tego zabezpieczenia wskazać dozwolonego hosta. Jest to host o adresie 127.24.01 oraz musimy wskazać miejsce podłączenia tego hosta. Sprawdźmy zatem, gdzie ten host jest podłączony. Przechodzimy do hostów, wyszukujemy hosta DHCP1, sprawdzamy, gdzie on jest podłączony. Podłączony jest do switcha S1 portu ETH4. Tak też ustawiamy w konfiguracji i możemy włączyć zabezpieczenie. Przechodzimy do minineta. W tym czasie hosty powinny już mieć nowe adresy IP. Listujemy hosty. Widzimy, że nowe adresy hostów zmieniły się na końcówkę 1.103, 1.119, 1.114 i 1.109, czyli te adresy zostały przydzielone przez serwer DHCP1. Sprawdzamy jeszcze na liście hostów, czy odświeżyły się nam te adresy. Odświeżyły się. Czyli wszystko działa prawidłowo. Zabezpieczenie DHCP Snooping działa. Koniec ćwiczenia.